Poznajcie stolicę naszej prowincji, jej atrakcje i jej mieszkańców. Na film zapraszają Janusz i Grażyna. Właśnie wyruszyliśmy w drogę busem do stolicy, do Prachuap-Khiri-Khan. Przed nami mniej więcej 1,5 godziny jazdy. Pogoda jest piękna, poniedziałek. Będzie super. Miasto Prachuap-Khiri-Khan to stolica prowincji o tej samej nazwie. Miasto liczy 27 000 mieszkańców, jest oddalone od Hua Hin o 90 km. Jest nazywany miastem trzech zatok, które oddzielone są skalistymi wzgórzami. Na dworcu minibusów spotkaliśmy funkcjonariuszy policji turystycznej. Okazali się bardzo mili i pomocni, załatwili nam transport tuk-tukiem do naszego hotelu. No tak, byliśmy prawie że aresztowani zaraz po samym przyjeździe, ale wszystko się dobrze skończyło, bo urok osobisty Marty Grażynki urok osobisty Marty Grażynki sprawdził, że nas puścili. Właśnie sobie odjeżdżają. Zaraz zobaczymy. O, właśnie sobie odjeżdżają tutaj. Przy wjeździe do miasta witają nas uskrzydlone postaci z tajskiej mitologii, zwane Kinnaree. Na wzgórzu wita nas świątynia Wat Khao Chong Krachok. A to już nasz hotel Prachuap Beach. Mamy pokój na 6. piętrze nowego budynku, ma podstawowe wyposażenie, jest bardzo czysto. Zapłaciliśmy 800 batów za dobę, czyli około 100 zł. Z balkonu rozciąga się wspaniały widok na północną część zatoki Prachuap. Na naszym ostatnim piętrze jest taras, z którego można podziwiać całą panoramę zatoki. Na południu wzgórze Khao Lom Muak, na północy Khao Tamong i świątynne wzgórze Khao Chong Krachok. Wzdłuż plaży długa spacerowa promenada. Jest odpływ, morze odsłoniło szeroki pas piasku. Wyruszamy na spacer. Po drodze niewielka chińska świątynia, zachwycająca kolorami, architekturą, rzeźbionymi smokami, we wnętrzu tradycyjne 3 ołtarze, czerwone lampiony i dekoracje. W połowie zatoki długie spacerowe molo. Stąd doskonale widać Khao Lom Muak ze szczytem Susuek i pobliskie wyspy. Tu cel naszego spaceru Khao Chong Krachok, a na końcu zatoki Khao Tamong Lai Forest Park z ponad 200-metrową skałą. Jesteśmy już u stóp skalistego wzgórza ze świątynią Wat Khao Chong Krachok. Na górę prowadzą strome schody. Na szczęście jest tu kilka miejsc, gdzie można chwilę odpocząć, podziwiając widoki. W Prachuap-Khiri-Khan znajdują się główne budynki administracji prowincji,
Jest tu też rozległy kompleks świątynny. Widoczne w oddali lesiste wzgórza to już Birma. Jeszcze kilkanaście stopni i jesteśmy na szczycie. Wita nas tablica oznajmiająca, że pokonaliśmy 396 schodów. Widok ze szczytu zapiera dech w piersiach. Warto było podjąć wysiłek wspinaczki. Świątynię wieńczy kilkunastometrowa złota stupa. Delikatnie uderzam w gong, aby odstraszyć złe duchy. Wnętrze świątyni zachwyca kolorami złota i czerwieni. Jest tu też replika odcisku stopy Buddy, miejsce szczególnie czczone. Tu kierują nas na punkt widokowy. Piekło? Niebo? Widok rzeczywiście wspaniały. Całe wzgórze opanowały setki małp, makaków. Czasami bywają agresywne w poszukiwaniu jedzenia. Widok solidnego kija najlepiej je odstrasza. Obok wzgórza kompleks świątynny Wat Tammikaram Varavihan. Świątynia niestety była zamknięta. Mogliśmy ją podziwiać tylko z zewnątrz. Nieco dalej, w kierunku centrum miasta, jest kaplica Prachuapkhirikan City Pillar Shrine. Ta kaplica jest symbolem opieki i dobrobytu miasta. We wnętrzu posąg bóstwa o 4 twarzach, zwróconych w 4 strony świata. Kaplica położona jest w pięknie utrzymanym ogrodzie. Wracamy do hotelu. Słońce zmierza ku zachodowi, wyzłacając skalne wzgórza zamykające zatokę. Prachuapkhirikan by night. Z Molo podziwiamy oświetloną przybrzeżną promenadę. Tu rozlokowały się kramy oferujące street food. Tutaj dopiero widać, jak ożywa to senne w dzień miasteczko. Są to oczywiście duriany, ale nie zabierzemy ich do hotelu. Za to kara 2000 batów. To miejsce, gdzie siedząc przy murku przy plaży można spotkać znajomych i wspólnie biesiadować, dzieląc się zakupionymi tu smakołykami. Nowy dzień wita nas spektakularnym wschodem słońca nad zatoką. Po śniadaniu wypożyczamy rowery,
50 batów za cały dzień od roweru i ruszamy w kierunku Khaolom-Muac. Przejeżdżamy przez teren wojskowy. Tu nie wolno filmować i robić zdjęć. Pierwszy postój na przepięknej, choć zupełnie pustej plaży Ao Manao. Trwa odpływ. Poziom morza jest niski. Marta Grażynka chciałaby tu zostać na dłużej, ale czekają na nas kolejne atrakcje. – 275 metrów nad poziomem morza liczy wyniosły szczyt Susuec. Kiedyś dostępny dla turystów, część trasy stanowiły schody, ale dalej trudna wspinaczka po linach. Od początku pandemii trasa na szczyt jest zamknięta. Szkoda. U podnóża kaplica. Tu w ofierze składano słomiane kapelusze i modele żaglowców. Dziwne. Są tu również gliniane, kolorowe figurki różnych zwierząt. Nieopodal nad sadzawką pomnik małpy. A oto i one w naturze. Stado langurów czarnych z małymi małpkami czeka na posiłek. Tu sympatyczna mama okularnik z małym langurkiem rozgląda się w oczekiwaniu na soczystego rambutana. Małpki wyglądają na bardzo przyjazne, ale trzeba pamiętać, że są to dzikie zwierzęta, a nie pluszaki. Młode langury mają rudy, pomarańczowy kolor sierści. Z wiekiem sierść ciemnieje i pojawiają się charakterystyczne okulary. Wypożyczyliśmy dzisiaj rowery i trafiliśmy do najpiękniejszego chyba miejsca w Tajlandii, jakie dotychczas widzieliśmy. To jest baza wojskowa Five Wings i tutaj wpuszczają turystów do takich ściśle wyznaczonych rejonów. Mało tutaj można filmować, ale są przepiękne miejsca. Zwierzęta czają się na każdym kroku w trawie. Widzieliśmy już tygrysy, króliki i małpy. Małpy też można spotkać żywe. Jak one się nazywają? Laguny. Nie, poczekaj, jakoś tak. Laguny. Takie są żółte, tak jak w Krakowie był ten lagun słynny. To tu są żywe te laguny. No, jest tu po prostu przepięknie. Skały wystające z morza, skały otaczające zatokę. Na jedną z tych skał można się wspinać, ale niestety tylko w suchej porze. Teraz mamy porę deszczową, więc to jest zamknięty obszar. No ale po prostu jesteśmy pod wrażeniem, jak tutaj pięknie utrzymana jest zieleń i słów brak. No, a ja jeszcze jedną rzecz tutaj dodam do tego, co towarzyszka małżonka mówiła. Mianowicie spotkaliśmy tutaj krakowskiego gołębia z rynku. Przyleciał za nami. To obszar należący do jednostki wojskowej. Pięknie utrzymany teren u podnóża Khaolom-Muac. Znajdują się tu pomniki upamiętniające walki z Japończykami podczas II wojny światowej. Obok znajduje się Muzeum Historyczne. Zwiedzimy go przy najbliższej okazji.
Wyruszamy w drogę powrotną przez teren wojskowy i promenadą wzdłuż plaży. Zatrzymujemy się na chwilę odpoczynku na plaży. Dzień jest wyjątkowo upalny. To końcowa północna część Zatoki Prachuap. Jest tu mała wioska rybacka. W oddali park leśny Khao Thamong, znajduje się tam również pole kempingowe. Wracamy wzdłuż plaży doskonale utrzymaną ścieżką rowerową. Zatrzymujemy się jeszcze na chwilę u stóp świątynnego wzgórza. To są jedyne małpy, które są przyjacielskie i nie gryzą. Tak naprawdę to nas żadne małpy tutaj nie atakowały, ale wczoraj widzieliśmy te fantastyczne langury. One rzeczywiście sprawiają wrażenie takich miłych. Natomiast to wzgórze za nami, gdzie jest świątynia, jest opanowane przez makaki. Makaki, które są trochę rozpieszczane przez ludzi, bo są dokarmiane, ale mimo wszystko udając się na górę dobrze jest mieć ze sobą kij. Ostatnie spojrzenie na zatokę z tarasu najwyższego budynku w mieście. Wyprawa tutaj była bardzo udana. Mamy nadzieję, że Wam się też tutaj podobało. Dajcie znać w komentarzach.